Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać hotel Fantazja Resort w Egipcie w Marsa Alam. Zapraszam do materiału, w którym pokażę Wam, jak tutaj to wszystko wygląda. Postaram się pokazać rzetelnie to, co tutaj mamy dostępne. Na lewo od hotelu mamy Scuba Leaders, czyli mamy tutaj możliwość nurkowania. Jest tu po prostu centrum nurkowe. Na początku tutaj mamy same lobby hotelowe. Na prawo jest aquapark, który został otwarty na początku października, ale do niego przejdziemy za chwilkę. Na lewo od lobby znajduje się teatr, w którym mamy różne pokazy. Mamy tutaj tańce dla dzieci, więc jest sporo atrakcji, ale to nie jest jedyny teatr, bo ten w sumie jest taki mniejszy. Tutaj te show nie są moim zdaniem rewelacyjne, chociaż byłem tylko na jednym, ale bardziej większe wrażenie na mnie zrobiły pokazy, które są na części dla Włochów, no bo jest to akurat hotel przeznaczony głównie dla Włochów, czy przeznaczony, no po prostu mamy tutaj około 80% turystów z Włoch, ale spokojnie są też Polacy, są Czesi, akurat tutaj nie ma dużo ruskich, więc jeżeli w innych hotelach to Wam przeszkadzało, no to tutaj jest po prostu spokój. No a z Polakami też różnie bywa, więc no nie ma ich tutaj zbyt wielu. Teraz przejdźmy może najpierw do lobby. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda. Jak przyjeżdżamy, to tutaj gdzieś Was zostawia autobus, wyciągamy bagaże, przechodzimy do głównego centrum i tu mamy na prawo recepcję. Lobby jest spore. Na lewo mamy tutaj bar. Tutaj też na środku jest scena, gdzie wieczorami jest muzyka na żywo. Tutaj też jest część zewnętrzna, gdzie od razu witają nas baseny, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Wróćmy jeszcze do miejsca, gdzie mamy wszystkie niezbędne informacje, jeżeli chodzi o nasze biuro podróży, o naszego rezydenta, o to, kiedy będziemy wracać. To też warto od razu pokazać. Tutaj ja też zaznaczę, że ja nie jestem zameldowany w Fantazji, tylko dostałem propozycję, żeby przenieść się do Sireny, czyli do tego nowszego hotelu, i z tego skorzystałem, więc też zaraz Wam pokażę tą drugą część Syrena, jak to wygląda. Tutaj na prosto mamy sklepiki, na chwilę obecną są one zamknięte. Tutaj możemy kupić różne pamiątki, magnesy, a tu przychodząc na lewo mamy spa oraz tu są wszystkie niezbędne informacje z biur podróży. Tutaj mamy informacje o Sanfan. Możemy sobie przeczytać, kiedy mamy odloty, i też tutaj, jeżeli mamy spotkanie z rezydentem pierwszego dnia w Bravo Cinema, tutaj są siedzenia, to tutaj możemy sobie porozmawiać z naszym rezydentem, ale od razu Wam mówię, że głównie to jest tylko gadanie o tym, jakie oni mają świetne wycieczki, a i tak nie są one wcale tanie, więc warto poszukać na internecie, bo możecie znaleźć dużo lepsze okazje na wycieczki po prostu z innych biur. I też nie słuchajcie się, że oni mają tutaj ubezpieczenia, inne biura nie mają, po prostu wszyscy muszą mieć ubezpieczenia, więc no nie ma z tym tutaj żadnych problemów. Teraz wyjdziemy na zewnątrz i może pokażę Wam od razu, jak wygląda aquapark.
razie czego w hotelu jest egipski bankomat. Tutaj mamy jeszcze bankomat od sieci Euronet, od ATM, więc gdybyście potrzebowali, to tutaj można jeszcze sobie wybrać gotówkę, na przykład jak macie Revoluta, to możecie tutaj sobie gotówkę po prostu wypłacić. No i z lobby, jeżeli stoję tyłem, to przechodząc w lewo, mamy tutaj części rekreacyjne. Może to Was nie będzie interesowało, tylko część hotelowa, to możecie sobie pominąć, ale myślę, że też spora część osób może być zainteresowana tutaj tą częścią. Mamy tu boisko, taki orlik do gry w piłkę nożną. Jest bardzo fajnie i jest on oświetlony, jak już się robi ciemniej, więc nie ma problemu. Możemy sobie z niego korzystać. Dalej mamy 4 korty tenisowe. Są to korty do grania w padel, czyli te takie trochę inny tenis. No i tak jak tutaj widzimy, jest to otwarte od 17 do 19, a aquapark jest otwarty od 11 do 13 i od 16 do 18. No i jesteśmy na nowo otwartej części, w sumie jest ona otwarta 2-3 tygodnie. Jest ona dostępna dla gości z hotelu Fantazja, a także z Sirena. No i tutaj powiem Wam, że dzieją się wygłupy całymi dniami. Naprawdę te zjeżdżalnie są fajne, przemyślane. Tutaj mamy część dla dorosłych. Ten smog robi wrażenie. Tutaj mamy spadek i nas tak buja. Wychodzimy tutaj na środku. Te zjeżdżalnie wpadają do tego jednego basenu. Tutaj mamy około 120 cm głębokości, ale też jest oddzielna zjeżdżalnia, gdzie tutaj mogą zjeżdżać młodsze dzieci z rodzicami, na przykład na kolanach. To akurat taka podwójna, gdzie możemy się ścigać, oraz jest część przeznaczona specjalnie dla dzieci i tutaj też mamy około, chyba jest dokładnie 6 zjeżdżalni. Zjeżdżałem tutaj z moim dwulatkiem, powiem Wam, że mamy mega frajdę, nie tylko on, ale także ja. Później na przybitkach będziecie widzieli, jak to wszystko pryska wodą, jak jest uruchomione, bo teraz na razie jesteśmy tutaj o 7 rano, więc za dużo się jeszcze nie dzieje. No i też jest część dla jeszcze młodszych, dla najmniejszych dzieciaczków, gdzie mogą sobie się pomoczyć. Mamy tutaj takie łagodne zejście. Tu wszystko nam w ciągu dnia pryska wodą, więc frajda jest nie z tej ziemi. Do samych zjeżdżalni myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ta pierwsza, pomarańczowo-niebieska, jest, tak jak mówiłem, podwójna.
Tutaj możemy się ścigać, jest to fajna zabawa. Dalej mamy niebiesko-zieloną, to jest taka ekstremalna z zapadnią. Tak jak widzicie, tam na samej górze wpadamy i od razu wypadamy tutaj na dole. Dalej jest zielono-żółta. Ona jest na pontonach i tutaj wpadamy do środka w taką kopułę, ale nie ma strachu, to jest tylko przez chwilę zamknięte i później lecimy dalej. Dalej mamy w sumie namiastkę tej z zapadnią, która też jest taka dosyć szybka. Obok znajdziemy zjeżdżalnię odkrytą, również na której możemy się fajnie rozpędzić i tutaj możemy się także ścigać. To jest zjeżdżalnia kolejna podwójna. Ta zielono-pomarańczowo, znowu chyba tutaj mamy zielony, tutaj zjeżdżamy sobie bez materaca na pojedynczej. Ona jest trochę zakręcona, ale tutaj za mocno się nie rozpędzimy. No i obok niej ta ostatnia biało-niebieska. Tutaj zjeżdżamy na takiej gąbce, gdzie podpieramy się na łokciach i my jesteśmy pochyleni do przodu. I powiem Wam, że ona jest ciekawa, bo jak tam w tą kopułę wpadniemy i tak nas macha na jedną, na drugą stronę, co tu bałem się, żeby nie wylecieć. Ale chyba jest to wszystko w miarę przemyślane i zjeżdża się tutaj naprawdę fajnie. No i mamy jeszcze tego ekstremalnego smoka. Zaraz pokażę Wam z bliska. Smok zaczyna się na samej górze i tutaj możemy zjeżdżać jedynie podwójnie, po dwie osoby. No i tutaj też, o widzicie, od razu tymi schodkami sobie wchodzimy na kolejne poziomy. Mamy albo pierwsze piętro, albo te piętro ostatnie i smok zjeżdża sobie tędy. Tu mamy taki szybki spadek w dół, do góry i później jak skończymy się bujać, to tędy sobie wychodzimy. Tutaj po prawej mamy toalety. Tam w oddali coś się buduje, bo co jakiś czas jest pompogróżka i gruszki, więc dalsza część chyba tego hotelu będzie tutaj budowana. No i tu też mamy bar, gdzie możemy napić się zimnych napoi. Nie ma tutaj alkoholu, ale wydaje mi się, że na aquaparku nie są tutaj potrzebne. Tam wydaje mi się, że jest przygotowana jakby restauracja, ale na chwilę obecną nie widziałem, żeby tutaj były podawane posiłki. No i teraz
przechodząc z aquaparku, już zaraz będziemy zbliżać się na część hotelową. Jak widzicie, wszystko z rana jest podlewane, roślinność jest tutaj naprawdę zadbana, ale zresztą zaraz wszystko sami zobaczycie. Tu po lewej jest mini kids club, no i na to akurat bym trochę ponarzekał, bo wydaje mi się, że jest tu trochę niewykorzystana przestrzeń. Można tu by było trochę więcej atrakcji dla dzieci wymyślić. Są takie ruchome zjeżdżalnie. W środku w tym budynku dzieją się różne animacje, zabawy dla dzieci, jakieś tam rysowanie, kolorowanie, ale na tym terenie ja bym tutaj umieścił trochę więcej zabaw, trochę więcej tych różnych atrakcji. No i właśnie tutaj mamy jeszcze naprzeciwko ten teatr, który jest przeznaczony teoretycznie dla Włochów. Tutaj chyba to jest jakaś sieć Bravo, która robi różne animacje. No i powiem Wam, że te animacje zrobiły na mnie większe wrażenie niż te, które są na Teatrze International. I teraz przejdziemy sobie już na część hotelową. Jak widzicie, mamy tutaj takie tunele z krzaczków. Przechodząc na maksa w prawą część tego resortu, mamy tutaj część deluxe i z tego co się orientuję, tutaj to jest strefa dla 16+, czyli tutaj nie będziemy mieli dzieci, raczej są one stąd wypraszane, nawet jak ktoś chce tutaj je przyprowadzić. Na górze tutaj mamy restaurację. Nie jestem pewien, czy to jest restauracja dostępna dla wszystkich, czy jest to restauracja à la carte. Jest to restauracja o nazwie Sara. I tutaj mamy baseny. Tam jest basen, no w sumie
Oba są po 140 cm głębokości. Tam też na środku jest jacuzzi, więc decydując się na pokoje deluxe, jak chcecie mieć ciszę i spokój od dzieci, to zostaniecie tutaj prawdopodobnie tą część przeniesieni. Jak widzicie, dostęp do morza jest tutaj bardzo blisko, ale w sumie z każdego pokoju wydaje mi się, że do morza tutaj za dużo nie będziemy mieli długiej drogi. Wydaje mi się, że i tak tutaj z każdego pokoju do morza długiej drogi nie będziemy, ale zaraz Wam pokażę dalej. Jak widzicie, kwiaty no naprawdę są tutaj zadbane, wyglądają świetnie. Te kolorki biały, fioletowy robią tutaj robotę. No i tam już mamy leżaki, mamy morze. Teraz przejdziemy się tak wzdłuż pomiędzy morzem a pomiędzy tymi budynkami. Tu mieliśmy tą strefę deluxe, gdzie są baseny, jest jacuzzi. Tam już mamy koniec, jest pustynia, ale tam też widać już coś się kolejnego buduje w oddali. I z tego co się orientuję, to tutaj po lewej mamy strefę standard, czyli tutaj są te takie pomarańczowe pokoje, które no niektórzy już piszą w komentarzach, że trącą myszką, są już trochę stare. Mamy te meble takie, które już no widać, że wymagają odświeżenia, ale też z tego co widziałem i słyszałem, to niedługo te pokoje również mają zostać odświeżone, więc jeżeli decydujecie się na standard, to gdzieś tutaj w tej części raczej będziecie zameldowani. No nie ma tutaj co prawda pośrodku basenu, ale za to blisko mamy zejście do wody. Jest od razu dostęp do morza i tutaj też zaraz zaczynają się bary, ale do morza zejdziemy za chwilkę. Na razie przejdźmy tutaj po całej tej części, gdzie są wszystkie pokoje. Mamy tutaj takie kręte dróżki, ale spokojnie, raczej w tym labiryncie się nie zgubimy. Ogólnie jest to mój drugi pobyt w Egipcie. W tamtym roku byłem w Aladynie, w Hurgadzie. To jest kompleks, gdzie jest Aladyn i Alibaba. Tam byliśmy w pokoju standard. No powiem Wam, że nie był rewelacyjny. Takie 3 europejskie gwiazdki. Tam mieliśmy te pokoje standard. Tutaj są już pokoje też chyba standard, ale te powinny być tutaj z widokiem, bo mamy tutaj już basen
Po prawej znajduje się bar, gdzie w ciągu dnia są przekąski. Tutaj możemy zjeść świeżą pizzę, frytki, ciastka i też napoje, drinki, kawę. Kawa jest bardzo dobra, jest robiona ze świeżo mielonej kawy, jest podawana w filiżankach, więc dla kawoszy na pewno powinno to się spodobać. No i tutaj teraz jesteśmy na części standard, ale na części basenowej. Tutaj odbywają się animacje, tutaj gra muzyka, mamy tu sporo leżaków. Na początku tu jest basen dla dzieci, gdzie mamy chyba 50 cm głębokości w całym tym kółku. Tutaj dalej jest kolejny bar, gdzie możemy zamówić drinki, więc tych barów tutaj już zaczyna się robić sporo. Na plaży też w sumie są one co jakieś 50 metrów. No, tutaj mieliśmy ten jeden, gdzie jest na zewnątrz z takim fajnym widokiem na morze. Tutaj jest w środku, gdzie możemy sobie usiąść, jak jesteśmy w basenie, i też zamówić jakiegoś drinka. I tu dookoła jest głębokość 140 cm. Tutaj możemy pograć sobie w piłkę na wodzie. Mamy bramki, też są animacje, że o danej godzinie tutaj różni ludzie sobie grają, ale w wolnym czasie, kiedy nikt nie korzysta, też możemy sobie tego na spokojnie używać. Tutaj fajnie te palmy wyglądają na samym środku. No i tu jest właśnie ta część dla młodszych. Do 140 tu możemy sobie wypić drinki, ale jest też fragment dla osób umiejących pływać. I tutaj mamy już głębokość 170 cm. I ten basen zachodzi tutaj pod same lobby, możemy tutaj pod tym mostkiem przepłynąć i tutaj mamy tą część fantazji, czyli no, lobby hotelowe, recepcje, tutaj tak jakbyśmy z tamtej strony na samym początku wideo. Teraz przechodzimy na prawo i tu już zaczyna się stołówka części fantazji. Jeśli chodzi o stołówkę, to na tej byliśmy 2 razy. Tutaj jest większy tłok, Sirena, czyli tam, gdzie my się zameldowaliśmy, ma jeszcze oddzielną stołówkę. Tam wydaje mi się, że jest taki trochę inny klimat, ale bez problemu tutaj możemy zjeść sobie na zewnątrz. Tutaj są fotele, nie ma problemu. Tu też w ciągu dnia na obiad i na kolację są rozstawiane rzeczy i też robione prosto na grillu. Zaraz zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Tam jest od razu piec do pizzy, też możemy sobie zamówić świeżą pizzę, jeżeli nie chcemy jeść tego, co tutaj jest podane. To jest ta pierwsza restauracja fantazji. Na śniadania nie ma tutaj może wielkiego wyboru, w sensie jest one powtarzalne, bo wybór no to jest ogromny. Są ciastka, tam są bułki słodkie, tutaj są wędliny, dżemy, owoce. Na kolację i na obiad jeszcze więcej. Tam są napoje, tutaj są kolejne ciasta. Tutaj możemy sobie zrobić, zamówić jajko, tutaj możemy zamówić omlet. Tu mamy świeżo robione naleśniki, a idąc jeszcze dalej mamy tutaj pochowane jedzenie, które się cały czas podgrzewa. Wszystko jest opisane. Jest też język polski, kiełbaski. Nie są to takie kiełbaski typowe u nas, smakują trochę inaczej, ale raczej no, fajnie by próbować czegoś innego. Mamy fasolkę, wszystko jest opisane. Tu też wyskakują nam tosty. Na kolację, na obiady jest
prostu tego jeszcze więcej. Zobaczycie na przebitkach, jak to wygląda. Naprawdę moim zdaniem, jeżeli chodzi o jedzenie, nie ma tutaj naprawdę na co narzekać. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Tutaj mamy jeszcze warzywka świeżo pokrojone, mamy płatki, mleko, jogurty. Wybór jest moim zdaniem spory, nawet jak na śniadanie, to można za każdym razem zjeść coś innego, a i tak najważniejsze to później jest obiad, kolacja. Tam możemy sobie najeść się na maksa, bo też zmieniają się te dania. Na przykład wczoraj mieliśmy na kolację tortillę, do tego był grillowany kurczak, przedwczoraj były owoce morza grillowane, więc naprawdę jedzenie jest pycha. No i tutaj idziemy dalej teraz w stronę części, gdzie jest hotel Sirena Beach i właśnie pokażę Wam, jak wygląda ta część, za którą dopłaciliśmy. I tutaj już zaczyna się część Sirena, czyli akurat u nas wyszło za 10 dni dopłata $100. Jesteśmy rodzina 2+2, gdzie mamy małego 2-latka i 8-latkę. Tutaj mamy, nasze pokoje są gdzieś tam w tej środkowej części z pięknym widokiem na morze. Tam też jest nasza restauracja, do której za chwilę przyjdziemy. Ale tutaj jeszcze pokażę Wam lobby. Możemy mieć pokoje nad lobby, ale to są chyba jakieś jeszcze wyższe apartamenty. Nie jestem tego pewien, ale tutaj możemy też sobie wejść, posłuchać muzyki na żywo, tak samo jak w części Fantazja. No jest po prostu tutaj tak jakby oddzielne lobby, oddzielna recepcja. Tutaj też jest siłownia. A, tam zapomniałem, bo tam też jest w Fantazji siłownia i basen. Tutaj mamy część pod Sirena. I tutaj właśnie przechodzimy już do części lobby. Mamy barmana. Tutaj są foteliki, gdzie możemy sobie wieczorem, czy po prostu w wolnej chwili, kiedy chcemy, możemy sobie tutaj posiedzieć, skorzystać z internetu, ale tak w zasadzie, jeśli chodzi o internet, to nie ma konieczności przesiadywania tutaj w recepcji, bo na spokojnie możemy korzystać z niego w pokojach. Przynajmniej tutaj w części Sirena internet śmigał bardzo dobrze, nie miałem tutaj żadnych problemów. Czy też z przejrzeniem wieczorem YouTube'a, czy wiadomości, co się dzieje w Polsce. Ta część wygląda naprawdę ekskluzywnie. Tutaj już same wejście do tej części
Sirenę, przynajmniej na mnie robi wrażenie. Możemy poczuć się luksusowo. Tutaj jest fontanna z syreną. Tam też jest teatr, ale nie widziałem, żeby tutaj odbywały się jakieś animacje. Raczej, no może nie ma aż tylu gości, żeby tutaj coś się działo. Większość się dzieje tutaj na tym teatrze International i na tym, gdzie jest część Bravo, gdzie są animacje po włosku. I teraz wracamy tutaj już do lobby hotelowego. Tutaj mamy scenę, gdzie właśnie dzieje się muzyka na żywo. Naprawdę no, fajnie to wszystko wygląda. Już tak bardziej premium. I też tutaj przechodząc dalej możemy umówić się na przykład na wycieczki, nakłady, na nurkowanie. Poza tym Scuba Leaders, gdzie tam pokazywałem, że jest wcześniej, to też tutaj jest przedstawiciel, z którym możemy porozmawiać i dowiedzieć się, jaką mają ofertę. Jeżeli chodzi o te obrazki, to jest tutaj zdjęcie właściciela i ona jest no i nie tylko tutaj, w tamtym lobby, więc jeżeli nie wiecie, co to jest za osobistość, to jest Włoch, właściciel tego hotelu. Tutaj mamy Scuba Leaders. Dalej tutaj są informacje chyba o animacjach, chociaż nie wiem w sumie co to jest, to coś jest chyba od Włochów. Tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Tutaj możemy się umówić z Omarem na podróż takim statkiem z przezroczystym dnem. No i tutaj jest Tiger Mastery i tu możemy się umówić na wycieczkę quadami, buggy, więc gdybyście chcieli, to powiem wam, że tutaj już jest taniej, a w internecie jeszcze na Facebooku, na WhatsAppie, jak znajdziecie kontakt, to możecie jeszcze tańsze wycieczki znaleźć niż to, co oferuje wam biuro podróży, to co opowiada rezydent na tym pierwszym spotkaniu. I tutaj też jest sklep, tak samo jak mieliśmy tam w tej części Fantazja. Tutaj możemy kupić różne pamiątki, tam na końcu są magnesy, tutaj są ubrania z różnymi znaczkami, ale raczej w ich oryginalność to bym powątpiewał. Tylko tutaj z tymi cenami nie ma cen, trzeba się targować i powiem wam, że jak mocno nie macie ciśnienia, to raczej na lotnisku powinniście znaleźć lepsze ceny, bo tam będą magnesy po dolarze 2-3, a tutaj mogą być po 5. No po prostu tutaj jest trochę drożej. Tutaj wchodzimy na część wspólną hotelu Sirena. Tu mamy basenik, gdzie mamy głębokość 55 cm. To jest basenik dla dzieci i tutaj już tak koło 15-16 słońce nam zachodzi za ten budynek i tutaj jest ciemno. W sumie nie ma słońca, więc jak nie chcecie, żeby dziecko za mocno wzięło słońce, to jest to plus, ale z drugiej strony jest tu wtedy trochę chłodno. Tutaj mamy basen z zejściem po schodkach, ale są też takie schodki i tutaj możemy sobie pływać. Tutaj jest to 140 cm. Tam jest kolejny basen, leżaków jest sporo z jednej i z drugiej strony, więc wydaje mi się, że każdy powinien znaleźć odpowiedni leżak dla siebie. No, nie miałem tutaj żadnych problemów z miejscami. Wystarczy sobie pobrać ręcznik. Ręczniki możemy pobrać tutaj w tym barze. I tutaj też jest fajnie, bo jest bar, który jest w wodzie, tak jak w tej części Deluxe, gdzie tam byliśmy na samym początku. Możemy pobrać ręczniki, tu możemy sobie wypić kawę i tu też mamy drinki. W tą stronę są toalety. Przechodząc dalej mamy na widoku kolejne baseny.
Uważam, że warto było dopłacić za tą część Sirenę, bo tutaj wszystko jest jakoś tak bliżej siebie. Ten bar z pyszną kawką jest fajnie. Dookoła tu mamy te pokoje, które są z widokiem po pierwsze na basen, ale także są usytuowane tak, że widać tutaj przed nami morze. Tu gdzieś jest mój pokój, o którym pogadamy sobie później, pokażę go. Wygląda naprawdę moim zdaniem jak na 5 gwiazdek, takie europejskie. Nie mam tutaj sił za bardzo do czego przyczepić. Na początku mieliśmy przywitanie, dostaliśmy 2 puszki coli, 2 piwa, do tego kosz owoców. Sprzątanie było codziennie. Tutaj pan bardzo miły, od razu jak nas widział, witał nas, pytał się, czy podoba nam się sprzątanie, czy wszystko ok, więc co do tego nie mam tutaj żadnych zarzutów. No i teraz schodzimy trochę niżej, czyli tutaj mamy tą stołówkę dla części Sireny. Tu jak widzicie, na tej części moim zdaniem właśnie te wszystkie kwiatki są świetne, jeszcze ładniejsze niż tam, bo tutaj mamy jeszcze więcej różnych kolorów. Wszystko tutaj jest rozprowadzone fajnie, jeżeli chodzi o nawodnienie, jest cały czas podlewane, dlatego to jest tak wszystko żywe. No i też tutaj widać, że panowie o to dbają, bo cały czas to jest wszystko przycinane, na bieżąco sprzątane, żeby nam kwiatki nie latały. I teraz jesteśmy właśnie już na części, gdzie jest restauracja Sireny. Tutaj mamy toalety, tu mamy na górze restaurację Stars, gdzie mamy możliwość zamówienia jedzenia à la carte. I tutaj, jeżeli chodzi o obiady, kolacje, to też tak samo jak przy tamtej części Fantazji jest wszystko porozstawiane, czyli wtedy mamy jedzenie z grilla, mamy możliwość sobie zamówienia pizzy, tutaj są drinki zewnętrzne i jest również część wewnętrzna. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o jedzenie, to i tu w obu tych restauracjach mamy takie same jedzenie, tylko no jakiś tak tutaj jest ciszej, spokojniej. I też sporym plusem moim zdaniem jest to, że ta restauracja jest z widokiem na morze. Na bieżąco tutaj jest jedzenie dokładane, tak samo tutaj mamy pochowane wszystko w podgrzewaczach, więc wszystko jest na bieżąco dokładane, jest cieplutkie. Tu też mamy ciasta, bułki, ciasteczka, owoce. No tylko tak jak mówię właśnie, wydaje mi się, że w tej części Sireny jest to jakoś tak schludniej i ładniej, ale może po prostu mi się tylko wydawać. Ogólnie tak jak mówię, właśnie jedzenie i tu jest takie same i tutaj możemy sobie jeść z widokiem na ogród, ale też właśnie na morze, więc jeżeli za mocno nie wieje, to naprawdę tutaj jest ładniej. I to jest moim zdaniem właśnie sporym plusem, bo w wielu hotelach po prostu te restauracje wyglądają tak jak tam w części Fantazja, czyli są gdzieś w środku, a tutaj mamy bardzo fajny widok i też mamy całą plażę widoczną tutaj z tej strony, do której właśnie idziemy. I teraz powoli schodzimy sobie do
całej plaży do zejścia nad morze. Tutaj mamy jeszcze część, to jest, nie wiem, jakaś premium VIP, bo tu jest taki jakby oddzielny bar dla ludzi, którzy mają białe opaski w Sirenie. To tak jakby są pokoje najbliżej morza. Nie wiem, w sumie no my mamy delikatnie wyżej, ale nie uważam, żeby było jakoś gorzej. Naprawdę dostęp i widok jest świetny. Tutaj też są 2 boiska do siatkówki, kolejne boiska są tam jeszcze dalej, ale to zaraz do nich przejdziemy. I tutaj już zaczynają się leżaki i też powiem Wam, że nie ma tutaj jakiejś walki. Jest tego na tyle dużo, że po prostu każdy powinien znaleźć wolny leżak dla siebie. Czy przychodzimy tutaj o 9 czy o 10, to nie mieliśmy tutaj problemów z znalezieniem wolnego miejsca. Zaraz przejdziemy do samych leżaków. Tu też jest kolejny bar, gdzie możemy zamówić kawę, drinki. Tu też jest piec z pizzą, więc tu też możemy sobie zjeść świeżutką pizzę i usiąść sobie tutaj na tych wygodnych krzesełkach, odpocząć, schować się od słońca, czy też usiąść tutaj na słońcu z takim oto widokiem. Tu jest miejsce do zdjęć. Sporo osób sobie tutaj cyka fotki na tej fajnej huśtawce. I tutaj mamy jeszcze tak, rozgraniczenie. Tutaj jest część dla dorosłych powyżej 16 roku życia. Tak jakby jest schowana trochę od ludzi, gdzie mamy spokój, ciszę. Tutaj jest pomost do snurkowania. Tam dalej mamy fajne rybki, jak trochę odpłyniemy od tego pomostu, ale też jest tutaj drugi pomost, gdzie jest no, bez problemu tutaj dostęp już z dziećmi i tutaj też w sumie nie ma na co narzekać. Jak kawałek też odpłyniemy od tego pomostu, w sumie to już na samym pomoście, jak tylko zejdziemy, to jest już sporo kolorowych rybek, więc nawet dzieci nie mają tutaj problemów. Jeżeli lubią snurkować w masce, to możemy sobie schodzić z tego pomostu i mamy bardzo fajne widoki. Ja gdzieś tak odpłynąłem tam za tą łódką. To jest taka fajna ściana z rafą. Co prawda no, widziałem, że w niektórych hotelach te rafy naprawdę są jeszcze ładniejsze, ale jak mam porównanie do tego, co w tamtym roku byłem w Hurgadzie, to tutaj no, jest naprawdę poziom wyżej i wydaje mi się, że też jak lubicie snurkować, to nie powinniście być zawiedzeni. No i tutaj właśnie mamy leżaczki. Na chwilę obecną na razie jeszcze pomost jest zamknięty, więc później Wam pokażę, jakie są tutaj widoki, jeżeli chodzi o snurkowanie, ale w sumie sam pomost jest dosyć blisko. W niektórych hotelach widziałem, że trzeba iść gdzieś kilometr w morze. Tutaj nie ma takiego problemu, więc możemy sobie wygodnie i fajnie snurkować.
Tu jeżeli chodzi ogólnie o tą część tak jakby plażową i infrastrukturę, tu na górze mamy namioty, gdzie możemy sobie wieczorkiem zapalić sziszę. Tu od razu, tak jak mówiłem, są dwa boiska do siatkówki, są kule do grania w te bóle. Tu zaraz jest pierwsza toaleta i tak w zasadzie, jeżeli chodzi o dostęp do barów i toalet przy plaży, to nie ma tutaj też większych problemów, bo tutaj mamy plażę, leżaki, tu już mamy kolejny bar, pierwszy, tak jak mówiłem, był tam, gdzie możemy sobie coś zjeść, wypić kawę, a tutaj już mamy bar, gdzie mamy drinki i tak w sumie co 50 metrów jest bar, gdzie są na zmianę drinki, jedzenie, więc tutaj każdy powinien znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie. No i też nie ma problemów właśnie tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, bo w ciągu dnia gdzieś tam od 11-12 możemy sobie tutaj wziąć frytki, możemy wziąć burgera, hot doga, od 13 tam zaraz pokażę Wam dalej, jest bar, gdzie możemy zjeść sobie też przy plaży. Tam mamy pierwszy bar, gdzie możemy sobie wypić drinki. Tutaj też jest toaleta, to już jest kolejne boisko. Tutaj możemy pobierać ręczniki i zaraz zaczynają się sklepiki, gdzie możemy kupić różne pamiątki. Tutaj panowie malują ładne obrazy. Zaraz może przejdziemy, pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Ogólnie sporo tych panów chodzi tutaj po plaży ze spa, z tych kładów czy innych tych atrakcji, ale nie jest jakoś mocno nachalni, nie ma tutaj problemu, żeby mocno nas zaczepiali. Tutaj właśnie pobieramy sobie ręczniki i też je oddajemy. Mamy karty na ręczniki, tutaj panowie rysują obrazy i dalej idąc mamy dywaniki, które są na świeżo szyte. Jak chcemy, możemy sobie jakiś zamówić. W dalszej części tutaj mamy możliwość wypożyczenia sprzętu nurkowego. Tutaj są huśtawki i drążki, gdybyśmy chcieli się podciągać pomiędzy pływaniem. Jak widzicie, tych leżaków naprawdę jest ogrom. Dalej możemy zrobić sobie tatuaż. Tutaj możemy sobie zrobić bransoletkę. Tutaj są lody. Tutaj akurat są lody płatne. Nie ma, przynajmniej z tego co się orientuję, nie ma tutaj godzin, w których można sobie wziąć lody bezpłatnie, ale co tam 2 dni są lody na stołówce, na kolację, bardzo dobre. No po prostu wtedy możemy sobie wziąć ile chcemy, więc tutaj lody są bodajże po 2 euro. No i tu jest właśnie restauracja, która jest przy plaży. Tutaj możemy sobie wziąć drinki, kawę, ale też tu mamy pizzę. Tu mamy makarony od bodajże 13. Są świeżo robione makarony. Tam jest jedzenie podgrzewane, więc też jak nie chcemy iść do restauracji, to możemy sobie tutaj bez problemu zjeść. I tu też pan się rozstawia, robi frytki, burgery. W razie czego też możemy sobie wziąć tutaj jedzonko. W tym miejscu są animacje Brawo, czyli po włosku. Tutaj się panowie rozstawiają. Tutaj mamy klub dla dzieci, są jakieś tam malowania, tam jest stół do ping-ponga. Tutaj mamy zapis
po kolei, jakie są animacje. No i tak jak mówię, w większości są one prowadzone po włosku, ale no, dla moich dzieci to nie robiło problemów. Jak chciały brać udział, to bawiły się razem ze wszystkimi. Wydaje mi się, czy to by było po angielsku, czy po włosku, to dla nich nie robi to większej różnicy. Tak jak widzicie, tutaj mamy jakieś obrazki, mamy krzesełka, pufy, tutaj też są kolejne toalety. I zaraz zbliżamy się do końca plaży. Mamy tu ostatni bar z drinkami. Tutaj mamy jeszcze rzutki, kolejne bóle. Tu jest jeszcze jedno boisko. No i tu właśnie mamy już tą część Fantasia Love, czyli tutaj będą pokoje standard. No i tu jest ta część Deluxe, którą pokazywałem Wam wcześniej. I tutaj mamy tak jakby te leżaki przeznaczone dla części Deluxe, które mają tak jakby swój bar na zewnątrz. No i tu już mamy praktycznie koniec tego całego hotelu. Plaża ciągnie się tutaj na jakieś 700-800 metrów, więc tak jak mówię, każdy powinien znaleźć miejsce dla siebie. I też tutaj jest wejście do laguny, czyli nie musimy schodzić z tamtego pomostu, żeby oglądać rybki, ale możemy sobie tutaj wygodnie wejść. No i tu praktycznie już od brzegu rybki nas witają. Możemy sobie podziwiać piękne Morze Czerwone. Słońce na razie nie jest jeszcze wysoko, bo mamy dziś koło 8 rano. Tutaj też widzicie, jest już koniec, ale często widać, tam ludzie sobie spacerują w tamtą stronę. Nie ma tutaj większych problemów. Jak ktoś chce, może sobie przejść, zobaczyć, co tam dzieje się dalej. Jak się zgubicie, to idziecie na własną odpowiedzialność. Najlepsze widoki w sumie były tutaj, gdzie jest wejście do laguny, już tak w zasadzie na samym końcu, gdzie mamy hotele Deluxe, Fantasia. Tam trochę podpłynąłem i udało się w ostatni dzień jeszcze zobaczyć żółwia. Trochę mamy dzisiaj wietrznie, ale nie było tragedii. Tam widzicie też poddali pomost. Na tamtym pomoście tak bardziej mamy widoki dla dzieci. Jest sporo rybek, ale rafa w większości jest wymarła, jest wybielona. Tutaj też jest drugie wejście do laguny. Tutaj więcej tak jakby z brzegu jest widać i tutaj sporo dzieci się bawi. Ogólnie jeżeli chodzi o plażę, ten początek tutaj jest trochę kamienisty, ale idąc tam dalej, tam mamy fajny piasek, więc dla dzieci można wziąć buty do wody, ale dla dorosłych moim zdaniem nie ma tutaj żadnych problemów. Ale najważniejsze to, żeby wziąć płetwę i maskę, no bo rybki i widoki pod wodą są tutaj niesamowite. Na razie mamy tutaj jeszcze pustki, bo mamy około 8 rano. Niektórzy już tutaj leżakują albo po prostu zostawili swoje rzeczy i poszli na śniadanie. Jak widzicie, fale nie są duże, ale powiem Wam, że przez pierwsze 5 dni, jak tutaj byliśmy, no to naprawdę fale były spore. Flaga czerwona tam w sumie cały czas wisi na snurkowaniu, ale nie ma problemu, żeby wchodzić do wody i sobie snurkować.
Naprawdę fajnie, przyjemnie jest tutaj, jeżeli chodzi o tą rafę. Widoki są tutaj naprawdę świetne, roślinność bardzo ładna, zadbana. Jeśli chodzi o dopłatę do Sirene, to tak jak mówię, moim zdaniem warto. Mamy wtedy bliżej restaurację, mamy dostęp prosto do tych basenów. O, tutaj jest część, gdzie możemy sobie wieczorkiem przyjść na sziszę. No i właśnie ta część jest taka nawet z widoku bardziej premium. Pokoje, zaraz Wam pokażę, też moim zdaniem na wysokim poziomie, a też widziałem, że niektórzy mają jeszcze bardziej wypasione, bo jest nawet pokój premium, gdzie możemy mieć jacuzzi w środku, ale w sumie nie orientowałem się, o ile to kosztuje, bo no, nie potrzebujesz takich rarytasów. Tutaj już widoczny jest ten bar, który jest przy tych pierwszych basenach przy części Fantazja. A tutaj możemy sobie tą stroną przejść do naszej części Sirene. No i też powiem Wam, że hotel zupełnie inaczej wygląda w dzień, a zupełnie inaczej w nocy, gdzie mamy delikatne, niebiesko-fioletowe oświetlenie. Będziecie widzieć teraz na przybitkach, jak to fajnie się mieni. Naprawdę no, ma to swój klimat. Na mnie ten hotel zrobił naprawdę pozytywne wrażenie. Jeżeli chodzi o aspekt cenowy, no to tak jak mówię, była to raczej średnia półka, bo no, te jazzy, jazzy, nie wiem jak w sumie się pomawia, czy Peak Albatros, no to kosztowały tę naszą czwórkę co najmniej 2000 drożej, a z tego co patrzę po zdjęciach, po możliwościach, to naprawdę ten hotel nie ma się czego wstydzić i tak jakby biorąc pod uwagę cenę do oferowanych możliwości, to jestem naprawdę zadowolony. Cieszę się też, że dopłaciliśmy do tej części. Co prawda moglibyśmy być pewnie standard tutaj przychodzić czy pchać się na tą stówkę, no ale trochę daleko by było stamtąd, bo podejrzewam, że z pokoju standard do tej stówki byśmy mieli około kilometra, ale też jest taki plus, że jak nie chcecie dopłacać, to w sumie dużo nie tracicie. Jedzenie i tu jest bardzo dobre. No, moim zdaniem hotel jest naprawdę warty polecenia. Jedyny minus, o którym trzeba powiedzieć, no to niestety transfer, bo hotel mieści się o jakieś 85 km od lotniska. No i przynajmniej w naszym wypadku zatrzymywaliśmy się chyba przy jeszcze 4-5 innych hotelach. No i tak w zasadzie z lotniska do hotelu cały transfer trwał około ponad 2 godziny. No jest to jednak trochę sporo. Więc z tym się trzeba liczyć, ale moim zdaniem hotel tutaj wszystko wynagradza. Zobaczcie, jak tutaj sobie rosną palmy w środku budynku. No i właśnie przejdźmy jeszcze do tej części, gdzie jest nasz pokój. To zostawiłem na koniec, bo naprawdę moim zdaniem, szczególnie w porównaniu do tego, co mieliśmy w Aladynie w tamtym roku, to jest zupełna przepaść. Pokój moim zdaniem bardzo ładny i też zadbany przez obsługę. Fajnie wygląda też ta roślinność, która jest tutaj w środku. Mamy akurat pokój na pierwszym piętrze. Dokładnie jest to pokój 5209. O, mamy tutaj takie przeszklenia. Widok na samą górę.
No i teraz jeszcze Wam pokażę, jak wygląda mój pokój. Tutaj przykładamy kartę i możemy wtedy ją włożyć. Jak ją wkładamy, no to oczywiście wtedy odpala nam się klima i światło. Może przyłączyć tutaj na szeroki kąt. To jest łazienka. Wszystko mamy w marmurach. Mamy spore lustro, mamy też lustro podświetlane, które jest tutaj wysuwane, a także te lustro na środku. Jest też kibelek i bidet. Tutaj na wstępie mamy jeszcze sporo szafek, gdzie możemy zmieścić swoje bagaże. Są też szlafroki i jednorazowe klapeczki. Na górze mamy kołdrę. W drugiej części mamy safe, który wystarczy tutaj wpisać kod. Klikamy blokada i wtedy nam się on zamyka. Później ponownie wpisujemy ten kod i nam się otwiera. Tutaj jest schowana lodówka. W lodówce, tak jak mówiłem, mamy browarki, które dostaliśmy na start i codziennie też jest 1,5 litrowa woda, więc tutaj jeżeli chodzi o wodę nie ma problemów. Jak zostawimy $1, to pan jeszcze dodaje nam drugą wodę i też robi nam jakieś wzorki z ręczników. Jeżeli chodzi o łóżka, my mamy tutaj łóżko łączone i tam jest łóżko dla dzieci. Tutaj też jest kawa, herbata. Na razie nam się skończyły. Jest też czajnik. Jest telewizja. Telewizja jest też po polsku. Mamy tu TVP Polonia. Jest For Fun Kids dla dzieci, więc z tym nie ma żadnych problemów. Oświetlenie i ogólnie wygląd pokoju wydaje mi się, że jest naprawdę na wysokim poziomie. I tutaj sobie wychodzimy na tarasik, na balkon. Tu mamy wieszaki na mokre ubrania. Tu są krzesełka. No i taki mamy sobie widok z pokoju. Tam mamy otwarte morze. A tutaj mamy te baseny, o których mówiłem. Przyłączmy się teraz na jedynkę. Tam jest lobby hotelu Sirena. I tu mamy baseny. Ten basen jest podgrzewany. Tutaj są drinki. Tamte baseny są chłodne. A i właśnie ten basen dla dzieci, który jest tam, teraz już widzicie, on jest schowany. Już go słońce tak nie oświetla i on też niestety nie jest ogrzewany. Z jednej strony niestety, ale z drugiej strony jak grzeje tak mocno słońce, to nie stanowi żadnego problemu i dzieci się świetnie bawią. Tutaj już widoczne są leżaki. Mamy widok na morze i na ten pierwszy z pomostów, gdzie możemy snurkować. Na chwilę obecną jest bardzo ładna pogoda i nie ma mocnego wiatru. I tutaj też jest widoczna restauracja, która jest przeznaczona dla gości hotelu Sirene. Ta restauracja, która jest dla fantazji, jest gdzieś za tamtymi budynkami. Ogólnie powiem Wam, że naprawdę ten hotel zrobił na mnie spore wrażenie. Nie mam może jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale jak na średnią półkę, moim zdaniem jest bardzo dobrze. Tutaj te kwiatki, które są wszędzie, są bardzo ładne, robią klimat. Hotel, jak jest ciemno, też zmienia swoje oblicze i ma swój taki klimacik. Jeśli chodzi o drinki, nie ma co tutaj narzekać. No, jest to ten ich alkohol, ale podejrzewam, że jakby to był nasz mocny alkohol, to tutaj wszyscy by spali na tych leżakach, a tak jest bardzo dobrze. Drinki są różne, jakie tylko chcemy, bez problemów. Barmani są uśmiechnięci, jakoś nie są nachalni, żeby tutaj im zostawiać napiwki. Nie było z tym żadnych problemów. Ogólnie moim zdaniem hotel oceniam na taką mocną 8, bo tak, po pierwsze, no zawsze można wymagać więcej, tak? Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o drinki, o animacje, o warunki, moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o rafę, widziałem, że są hotele, które mają lepszą rafę, ale tutaj też moim zdaniem ona wypada bardzo, bardzo dobrze. Jak ktoś lubi rybki, można je sobie tutaj podziwiać bez żadnych problemów.
Myślę, że to by było wszystko o tym hotelu. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. W komentarzu też umieszczam link do tego hotelu. Ja wynająłem go i wykupiłem sobie wakacje na wakacje.pl, więc też umieszczam link. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sprawdzić sobie aktualną ofertę. No i na razie ode mnie to tyle. Więc po włosku ciao!